Niedawno na kanale pojawił się materiał o houseboatach. Tam opisywałem, jak się pływa, jak wygląda taka łódka. I dzisiaj chcielibyśmy Wam pokazać taką trasę dwutygodniową, czy przez 2 tygodnie można pływać po Mazurach. Myśmy byli na takiej wyprawie 2 razy i dzisiaj powiemy Wam, gdzie można zostać i jak sobie zaplanować taką właśnie 2-tygodniową trasę. Zapraszamy. Zacznijmy od tego, że byliśmy na takich łódkach 2 razy. Podobało Ci się? Bardzo mi się podobało i bardzo chciałabym pojechać jeszcze raz. Tak? Zobaczymy. Może się w tym roku uda wybrać. Co Ci najbardziej podobało na takich łódkach? To mieszkaliśmy w jednym miejscu cały czas, tylko w tym jednym miejscu chodziliśmy. Tylko po różnych miejscach chodziliśmy, było bardzo fajnie. Można było zwiedzać bardzo dużo bardzo fajnych miejsc. A bałaś się na tej łódce, że coś się stanie? Niezbyt. To znaczy czasami się bałam. I jeszcze myślałam, że w jeziorze pływają rekiny. Troszeczkę się bałam na początku, ale potem już... Taka łódka straszna, jak się szybko się płynie? Jest strach, czy nie? Nie. Nie, okej. Tym razem też Lena nagrywa, bo chciałbym, żeby też się ona wypowiedziała, które z tych miejscówek jej się najbardziej podobały i jak ona je wspomina. Co prawda miała 4 i 5 lat wtedy, więc trochę to czasu już minęło, ale coś tam jeszcze pamiętam. Bardzo mało, ale coś tam... Dobra. My Wam opowiemy, jak my pływaliśmy i to jest taka propozycja trasy na 2 tygodnie płynięcia. Można sobie ją jakoś tam modyfikować, ale to są miejsca, które w większości polecamy. Mamy kartkę, żeby o niczym nie zapomnieć i jak to mniej więcej po kolei szło, także wybaczcie, czasami będziemy zerkać. My odbieraliśmy łódkę koło Giżycka w miejscowości Wrony. Tam odbieraliśmy, tam nie nocowaliśmy i zaraz pierwszego dnia popłynęliśmy do Sztynortu. W Sztynorcie bardzo fajny port. Tam też byliśmy, nie wiem czy pamiętasz, na spacerze. Tam jest taki stary pałac, który z tego co wiem w tym momencie jest remontowany. I wieczorem odbywają się koncerty. Tak. Można posłuchać szant. Jest to za darmo, na polu można posłuchać, także bardzo fajna miejscówka. Tam jest bardzo też fajne są sanitariaty i jest też na miejscu sklep. Że tam nie bardzo jest co zwiedzać poza tym pałacem. Aha, tam jak się kawałeczek odeszło, to były takie budki z jedzeniem, ale trzeba było do wioski podejść. Coś takiego, takie niewielkie, takie lokalne food trucki, można powiedzieć. I tam też jest stacja benzynowa. Jeżeli ktoś by potrzebował, to jest stacja benzynowa. Kolejna miejscówka, bardziej na północ, to Mamerki. To jest bardzo małe pole namiotowe, tak naprawdę port z polem namiotowym przy wejściu do starego, niedokończonego kanału. Plusem tej miejscówki jest to, że na piechotę można podejść do starych bunkrów. I tam sporo zwiedzaliśmy, bardzo fajne były te bunkry. Była wieża widokowa. Tak. Co w tych bunkrach? Podobały się te bunkry? Tak, było tam troszeczkę strasznie, klimacie był taki bardzo wojenny w każdym bunkrze. Byli tam takie manekiny, było tam przedstawione, jak mieszkali żołnierze w tych czasach, w czasach wojny. Ich kuchnia, ich toalety, ich pokoje. Tak, można to wszystko pozwiedzać. To jest tam częściowo, niektóre można zwiedzać za darmo, natomiast takie wystawy są dodatkowo płatne, nie jest to jakiś duży koszt. Można sobie wyjść też na niektóre z tych bunkrów i jest też wieża widokowa, taka stalowa, gdzie widać w dół wszystko, jak to wygląda. Lena wyszła częściowo, mama też została na dole, a myśmy z synem wyszli na samą górę. Bardzo fajny widok. Tutaj w przybitkach pokażę Wam, jak to wygląda. Pokażą się zdjęcia. Tak. Więc bardzo fajnie, bardzo fajna miejscówka. Sanitariaty bardzo proste. Tam nie ma, z tego co pamiętam, nie było chyba podłączenia do prądu. Woda na hei też nie była gdzieś tam można było zmywalnie do naczyń, miejsca na ogniska. Tam też bardzo fajne są takie wiaty, gdzie można sobie na brzegu siąść, rano śniadanie zjeść ewentualnie w takiej wiacie zadaszone. Jest stolik, są ławeczki, miejsca na ognisko. Bardzo przyjemna, taka klimatyczna miejscówka. Stamtąd popłynęliśmy z powrotem na południe do Giżycka. Tu już znowu duża ekomarina w Giżycku, gdzie można podładować akumulatory, można wodę doładować, prysznice,
cały węzeł sanitarny, są pralki, jeżeli ktoś chciałby sobie coś wybrać, wiadomo, dodatkowo płatne, ale jest. No i tutaj wiadomo, miasto, więc stragany, sklepiki, tak. Można gdzieś, tam też restauracja jest w porcie, albo można do miasteczka się wybrać. Zaraz obok portu jest Luna Park, gdzie też całe te budy, stragany, jakieś książki można kupić. Można pochodzić, zrobić jakieś zakupy. Niedaleko jest sklep, jakaś Biedronka, restauracje. Jest takie zwykłe dziadkowe sklepiki. Tak, gdzie dzieciaki oczywiście chodzą i oglądają cały ten szmelc. Następny popłynęliśmy w dół w stronę Mikołajek i tuż przed wejściem do kanałów po lewej stronie jest, to się nazywa Szymonka. Przy kanale znowu bardzo małe, klimatyczne, takie nazwijmy to pole namiotowe, port. Tam tak naprawdę jest taka keja dosłownie na 5-10 łódek, nie więcej. Natomiast bardzo fajna, tam pamiętam, zmywalnia była, tak. Bo myjąc naczynia, mieliście widok na jezioro, na plażę, na łódkę. Fajna ławeczka była bujana, na której można sobie posiedzieć, pooglądać sobie krajobrazy, tak, całe jezioro. Bardzo fajna plaża, delikatnie schodząca. Tam też poszliśmy na spacer. Niedaleko jest tam jakaś taka wioska, gdzie można pójść, tam jakiś sklep był, czy chyba restauracja, tak. Nie, jakiś sklep chyba był. Sklep był. Tak, też całkiem przyjemna miejscówka. Lecimy dalej. Kolejne, przepływamy oczywiście przez kanały, po drodze standardowo smażalnia na środku jeziora. Za każdym razem jak przepływamy, jak jesteśmy tam na łódkach, to zatrzymujemy się tam na obiad. Przepyszne jedzenie. Mają ryby, frytki i sałatki. Tyle. I napoje. Nic więcej. Widzicie ryby, możecie sobie wybrać, którą rybę Wam usmażą. Panowie pomagają w przycumowaniu, więc nie ma problemu. W porze obiadowej wiadomo jest tłum, czasami trzeba chwilę zaczekać, żeby się znalazło miejsce, ale nie ma problemu. Panowie tam przesuwają łódki jak trzeba, żeby zrobić miejsce dla Waszych. Super miejscówka. No ale dobra, wypływamy z kanałów. Kierujemy się na prawo w stronę Rynu i tam znaleźliśmy taki półwysep. I to jest półwysep Jora Mała. I tam znowu na dziko, ale to już tak by typowo na dziko. Za tym cypelkiem, pokażę Wam tutaj w przebitkach na mapie mniej więcej gdzie to było. No i tam co? Ognisko wieczorem. Ognisko, pieczone ziemniaczki oczywiście. Tak, tam piekli sobie... Piosenki. Co? Piosenki. Tak, tam śpiewaliśmy, piekliśmy sobie ziemniaki, jakieś ognisko, mieliśmy ze swoje krzesełka, więc warto sobie zabrać krzesełka na taki spływ. Rozkładamy się na brzegu, tam sobie wieczorem siedzimy przy ognisku, grzejemy stopy, a na noc wskakujemy do łódki, śpimy, nie ma problemu. Tam było mocno zadrzewione, więc jakiś chrust można było znaleźć na to ognisko, nie było problemu. Kolejny dzień. Docieramy do Rynu. Ryn, co Ci się podobało w Rynie? Pamiętasz? Plaża po drugiej stronie, plaża miejska po drugiej stronie. Tak, z takimi pomostami. Tak. Takimi dziwnymi. Skakiwaliście? Tam te szachy? Nie. Tam skakiwaliście do wody. Tak, pamiętam. I tam tak nam się spodobało, właśnie ze względu na tą plażę. Ta plaża jest po drugiej stronie, trzeba przejść do góry, przez miasteczko i w dół. Po drugiej stronie jest drugie jezioro. Bardzo fajna plaża. Też sklepy w porcie, tam pamiętam robiliśmy też pranie, bo były właśnie pralki, suszarki. Nie jest to duża marina, ale bardzo przyjemna, bardzo fajna. W Rynie jest też zamek, który można zwiedzić. Jest tam też restauracja, można pójść coś zjeść. Natomiast myśmy byli w innej restauracji. Bardzo fajna restauracja też. Bardzo polecamy. Tak, z widokiem, też sobie można siąść na zewnątrz, pod parasolami, z widokiem na całe jezioro, właśnie na tą malinę. Ponieważ Ryn jest na samym końcu jeziora, więc tam jest taka, powiedzmy, taka zatoczka i wzdłuż tego jest cały deptak, można sobie chodzić na spacery. Bardzo fajnie, wieczorami takie spacerki polecamy. Ryn, w Rynie spędziliśmy 2 dni. Także tak bardzo nam się spodobało, że zostaliśmy tam 2 dni. No to lecimy dalej. Kolejne miejscówka Mikołajki. No tutaj chyba nikomu nie trzeba mówić. Mikołajki, duże miasto, port. No tu niestety dużo ludzi, tłumy, stragany. Stragany oczywiście.
restauracje, jest gdzie zaszaleć, jest gdzie się zabawić, jakieś zakupy zrobić, bo tam też sklep jest na rynku. Jak będziecie w Mikołajkach, tam jest most taki wiszący. Polecam przejść na drugą stronę i na drugim brzegu można sobie przejść na górę i jest bardzo fajny widok właśnie na Mikołajki. Po drodze zresztą, płynąc do Mikołajek z Rynu, po prawej stronie mijacie hotel Gołębiewski. My akurat zazwyczaj, kiedy koło niego przepływamy, to jest kiepska pogoda i wykorzystujemy na siedzenie w basenach. Przy hotelu można sobie tam na dole zacumować i idziemy, tam jest aquapark. Fajny? Bardzo fajny, bardzo fajny. Ma bardzo dużo zjeżdżalni, na których można bardzo szybko spływać. No i... Więc można sobie na dole zostawić przy kei łódkę, podejść na górę i normalnie skorzystać z tych basenów. Polecamy, jak jest kiepska pogoda, fajna atrakcja dla dzieciaków, zamiast siedzieć na łódce, można wyskoczyć na baseny, dogrzać się w jakiś jacuzzi, w basenach, poszaleć, pobawić się. Fajna sprawa. Wracając, Mikołajki, duży port, Gwarno, ceny dosyć wysokie, no ale Mikołajki chyba to tak jak Zakopane, trzeba zaliczyć chociaż raz. Jeśli chcielibyście zobaczyć od środka taką łódkę, takiego houseboata, to zapraszam Was tutaj, będzie link. Tam dowiecie się też, jak sterować na przykład taką łódką, co jest na takiej łódce, więc zapraszam. Jak się nią pływa, czy potrzebne są jakieś patenty, to ja nagrywałem sam, ale myślę, że może Wam się spodobać też ten materiał. Po Mikołajkach płynęliśmy dalej w dół, wypłynęliśmy na Śniardwy na chwileczkę i wracając w stronę Rucianego Nida, jest tam prom, który pływa pomiędzy dwoma brzegami jeziora i po lewej stronie tam jest hodowla konika polskiego. Niestety nam się nie udało, próbowaliśmy i tam właśnie nocowaliśmy, na dziko znowu. Bardzo fajna znowu miejscówka. Tak. I znowu ognisko, piosenki, kiełbaski, siedzenie wieczorem na brzegu i wieczorem na łódkę i śpimy. Kolejny dzień to kamień. I tutaj klub Mila. Ja jestem w klubie Mila zakochany. Dzieciaki chyba też. Co tam jest takiego fajnego? Są bardzo fajne takie ogromne szachy, które trzeba po prostu przesuwać rękami. Bardzo fajne, naprawdę. Basen? Basen był zimny. Zimna tak, woda bardzo, ale dzieciakom to nie przeszkadzało. Nie. Jest też dmuchaniec, taki na wodzie, tak? Tak, bardzo fajny, polecamy bardzo. Tylko trzeba uważać, bo tam się nanosi cały czas woda i jak spadniesz, to jak plaskaczem o wodę, to dość boli. No. Nie jest tam głęboko, więc jest na tyle bezpiecznie, że dzieciaki jak wpadną, krzywdy sobie nie zrobią. Natomiast bardzo fajne i to wszystko jest w cenie. Do tego tam jeszcze jakieś wieczorami są konkursy, granie na gitarze, ognisko, jest restauracja na miejscu, jest bar, jest taka bawialnia dla dzieci. Naprawdę ośrodek przygotowany pod dzieci. I wszystko to jest w cenie. Na ognisko było w cenie, natomiast w barze można sobie było kupić takie zestawy. I w zestawie była bułeczka, kiełbasa, ketchup, musztarda. To one nie kosztowały dużo. Na miejscu nad ogniskiem obsługa już rozpalała ognisko, były kije przygotowane, był pan z obsługi z gitarą, który śpiewał, grał. Bardzo fajne wieczory, organizowali konkursy, jakieś tam takie sprawnościowe dla dzieci, plac zabaw, jest boisko do siatkówki plażowej, można pożyczyć rowery. Jedyny minus tego miejsca, nie ma tam sklepu, więc jeżeli chcecie tam na dłużej zostać, trzeba sobie wcześniej gdzieś te zakupy zrobić. My nie wiedzieliśmy, że zostaniemy tam na 2 dni, popłynęliśmy tam na 1 dzień. Zostaliśmy na 2, tak bardzo nam się spodobało, ale na szczęście można wypożyczyć sobie albo rower, albo skuter i bodajże około 5 km od tego ośrodka, bardzo fajna droga przez las, dojeżdża się do miasteczka, gdzie są 2 sklepy. Pierwszy po lewej stronie, super sklep, taki klimatyczny, stary, właśnie jak ja pamiętam z czasów pływania czarną hańczą, taki klimatyczny, drewniany. Pani obsługuje. Podstawowe rzeczy można jak najbardziej kupić, nie ma problemu. Bardzo fajna miejscówka. Klub Mila szczerze polecam. Ponieważ tam zostaliśmy 2 dni i już musieliśmy wracać, więc stamtąd tak naprawdę za 1 dzień
wróciliśmy praktycznie do Giżycka, do Wilkasów. Jak się dopływa do Giżycka, po lewej stronie są Wilkasy i tam też jest tawerna, w której są organizowane koncerty. Bardzo fajne. Tam pamiętam, Lena nawet poszła na scenę, niestety. Śpiewała, jakieś konkursy dla dzieci. Tam pan gra, organizuje takie właśnie konkursy dla dzieci z zabawami, jakieś ruchowe, coś tam trzeba było pokazać, jakieś krokodyla i węża i tak dalej. Bardzo fajna zabawa, może się napić piwka. Też jest sklep, całe miasteczko, więc nie ma problemu, czy to w porcie jakiś sklep, czy kawałeczek dalej. Bardzo fajna też miejscówka. Tam zostaliśmy na drugi dzień, zostaliśmy jeszcze na plaży i dopiero po południu przepłynęliśmy przez kanały i dopłynęliśmy do Wron i tam oddawaliśmy na łódkę. Zawsze do tej pory braliśmy w firmie nautica.pl. Szczerze polecam. Nie jest to sponsorowany materiał, ale link dam Wam na dole w komentarzu. Bardzo fajne łódki, bardzo dobre ceny, obsługa super. Myśmy byli zawsze zadowoleni. 2 razy braliśmy łódkę tak na 2 tygodnie, raz braliśmy ostatnio 2 lata temu na 1 dzień, taką troszeczkę mocniejszą. Za każdym razem super obsługa, polecamy. To jest ta nasza trasa taka, nazwijmy to, podstawowa. Natomiast dodatkowo jeszcze nocowaliśmy w 3 miejscach, które też chcielibyśmy Wam polecić, bo za drugim razem płynęliśmy troszeczkę inną trasą, trochę inna kolejność była niektórych miejscówek, ale jeszcze są 3 miejscówki, które chcielibyśmy Wam polecić. Pierwsza, Jagodne Wielkie. To jest na dziko, wypływając z Giżycka, płynąc w stronę Mikołajek, przepływając już nie pamiętam, czy to jest most, czy wiadukt, zaraz w lewą stronę, tu mam na przewitkach, pokażę, w którym to jest miejscu, taki stary pomost. No, trochę mieliśmy obawę chodzić po tym pomoście, ale bardzo fajnie, spokojnie. Cisza, spokój, ponieważ to jest taka zatoczka. Super miejscówka, tam też można się zatrzymać. Z ogniskiem już tam nie pamiętam, jak było, ale pamiętam, kolega tam wędkował, tam sobie całkiem fajnego szczupaka tam złapał i na kolację mieliśmy właśnie smażonego szczupaka. Kolejna miejscówka na dziko to Popielski Róg. To jest tak naprawdę w momencie, kiedy się wpływa na Śniardwy. Po prawej stronie bardzo fajna też miejscówka. Niestety minus tej miejscówki jest taki, że jest to bardzo ruchliwe miejsce. Pamiętasz, tam te statki przepływały, te duże, wycieczkowe takie. Cały czas tam było bardzo głośno. Tak, tam było cały czas głośno. I tak dalej. Tak. Plusem tam jest to, że można się wybrać właśnie do hodowli konika polskiego. Na piechotę tam jest dosłownie chyba z 15-20 minut spacerem. Można się wybrać, obejrzeć sobie te koniki. Pamiętam, że byliśmy tam zobaczyć z dziewczynami jeszcze od znajomych. Fajna wycieczka, przespacerować się i obejrzeć koniki. I ostatnia miejscówka, bo popłynęliśmy sobie do Rocianego Nida na obiad, nie zostawaliśmy tam na noc. Popłynęliśmy na obiad i wracając mieliśmy dopłynąć właśnie do klubu Mila za drugim razem. Niestety pogoda była tak paskudna, tak brzydka, nie dopłynęliśmy, baliśmy się, tak wiatr wiał, nie chciałem ryzykować, wypływać na jezioro. Naprzeciwko klubu Mila, na dziko znowu się rozbiliśmy. Tam niestety wpadłem do wody. Tak. Próbując jakoś, tak, próbując trochę ogarnąć tą łódkę. Na szczęście wody było po kolana, więc owszem, zamoczyłem się, ale więcej było śmiechów niż tak naprawdę cokolwiek się stało. Chciałem po prostu przedobrzyć, trochę lepiej zacumować. Ale to też jest bardzo fajna miejscówka, na dziko, polecamy. Jeżeli wypływacie, to dajcie znać, w jakich miejscówkach wy się zatrzymujecie. Z chęcią, jeżeli uda nam się w tym roku znowu wybrać na Mazury, z chęcią wypróbujemy. Dajcie znać w komentarzu, gdzie wy się zatrzymujecie, albo być może te miejscówki, w których myśmy byli, również polecacie, również dajcie znać. Dziękujemy bardzo, prosimy o łapki w górę i subskrypcję. Do zobaczenia, hej! Hej!